Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia na Filipinach. Jesteśmy w miejscowości Port Barton na Palawanie. Ostatnio mogliście oglądać, jak my tutaj dojechaliśmy. Przyjechaliśmy z Boracay. Cały dzień nam to zajęło. Dzisiaj trochę później wstaliśmy, bo lekko po 9:00. Mariczka trochę wcześniej, włosy umyte. Tak, ja już mówię, ogarnę się i dopiero obudzę Marcina. Ciebie żaden budzik w ogóle nie obudził, także... To nie słyszałem, tak. Spałem dobrze. Zmęczony też byłem bardzo. No właśnie. A teraz idziemy na śniadanie i przyszliśmy jeszcze zobaczyć na taras, bo patrzymy od siebie z pokoju, bo mieszkamy na pierwszym piętrze, że jest ładny widok. I mamy nadzieję, że te słońce, które teraz świeci, to nie zajdzie przez cały dzień, bo z doświadczenia teraz na Filipinach wiemy, że one świeci do 12:00, 1:00, a później się zaczynają chmury deszczowe. Trzymajcie kciuki. A taki widok mamy z tarasu, a my gdzieś tam idziemy na śniadanie, bo restauracja jest na dole. A tutaj z drugiej strony jesteśmy lekko w szoku, jak w ogóle dużo jest tutaj palm, jak zielono jest z każdej strony. Tutaj jest plaża, Marcinek. Filipiny mi się bardziej, jeżeli chodzi o naturę, podobają niż Tajlandia. Już wczoraj, mimo że jak jechaliśmy, to było ciemno, to zwróciliśmy uwagę, że jest mnóstwo palm przy drodze. A to dopiero widok tylko z hotelu. Okulary będą potrzebne, bo jak rzadko noszę, to te słońce tak świeci, że ja muszę cały czas mrużyć, te jasne światło. Idźmy już na śniadanie. Idziemy. Przyszliśmy na śniadanie, nalewamy kawę, ale chyba ktoś tu jeszcze zaspany. Ja tutaj nie mogę, bo- rozlałem tą kawę, Jeju. ale to nie przeze mnie, tylko przez to, że tu leciało. A, no tak. I w sumie wybór na śniadanie jest dosyć spory, bo jest ten tapsilong, wszystkie rzeczy, które są tutaj takie lokalne, plus na przykład omlet można wybrać. Tutaj jest ten hotel, właśnie zamówiliśmy śniadanie i zobaczcie, jakie jeszcze tutaj mają miejsce do posiedzenia. Wieczorem to światełka były, Albo jeszcze tam do przodu na widok. na same łódeczki, Idziemy tam. a idziemy, co tam, słońca dawno nie było, to idziemy na słońce. Wczoraj przez całą podróż, jak jechaliśmy i w saloniku, i w autobusie, szukaliśmy hoteli, mieliśmy kilka do wyboru. Marika napisała na WhatsAppie do kilku hoteli i w końcu trafił się taki, nie najtańszy, 2000 peso. Tak, to jest około 120-130 zł za nockę. W tym mamy też śniadania, więc to też jest dobra opcja. Oczywiście znajdziecie sobie tańsze opcje, bo są w mieście nawet za 60 zł, ale nie będziecie mieli tej plaży, nie będziecie mieli takiego widoku. I dodam jeszcze, że ten hotel jak nie ma dobrych opinii w internecie, więc byliśmy bardzo tacy, no nie wiedzieliśmy co zrobić, ale i tak był jakby jednym z lepszych te, które widzieliśmy. No i pani jeszcze nam dosłała właśnie pokój, jak wygląda na WhatsApp, mówimy, dobra, bierzemy. Jest też ciepła woda, co mnie zdziwiło w sumie. Klimatyzacja cały czas, bo tutaj też nie zawsze to jest normą. Często są pokoje z wiatrakiem, więc też warto na to zwrócić uwagę, jak się tutaj przyjeżdża. Albo trzeba dopłacić 1000 na przykład, kolejne, czyli jakieś 60 zł, ponad 60 zł za klimatyzację. Także myślę, że trafiliśmy dobrze, póki co jesteśmy zadowoleni. Samo śniadanie tutaj kosztuje 250. Czyli 500 już na nas dwoje, czyli można powiedzieć, że za pokój 1500 to na te warunki, jak na tym miejsce, to naprawdę super cena. A jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to napiszcie po prostu do pana na WhatsApp. Numer znajdziecie w internecie, bo jest o wiele taniej niż na Bookingu czy na Agodzie. Widać, że mamy teraz odpływ, bo te łódki stoją na brzegu, powiedzmy. Wczoraj chodziliśmy, to ta woda była aż tutaj, a teraz jest tam. Podejrzewam, że jest płytko tam dalej. Tak wygląda nasze śniadanie. Ryż z czosnkiem, jajko sadzone, ja mam wołowinę, u Mariki trochę inaczej. Ja mam kurczaka, ale co najważniejsze, dostaliśmy właśnie ten ryż z czosnkiem i nawet się go nie spodziewaliśmy, a to jest nasz ulubiony ryż. Jak będziecie na Filipinach czy w Tajlandii czasami, to koniecznie go spróbujcie. Zapytajcie, bo często jak zapytacie, to wam podadzą. Smacznego. Dziękuję. Zjedliśmy już śniadanie, ale widzę, że rybacy tutaj podpłynęli. Ktoś tam poszedł, nie wiem czy na jakieś zakupy. Może zdążę zobaczyć, co oni tam mają. Już raczej nie zdążę zobaczyć do środka, a może jednak. Chłopaki... O, thank you. Zaraz zobaczymy, co chłopaki mają tutaj w środku. O, patrzcie, jakie wielkie. O, spora, ta jedna to ogromna. Tutaj też kilka mniejszych jest. Tak wygląda nasz pokój. Za pieniądze, o których wam wspomnieliśmy. Tam jest jeszcze balkon, z balkonu też widać morze, ale już nie. Teraz nie będę wam pokazywał. Łóżko, 2 duże łóżka, więc jak ktoś jest z większą rodziną, to też da radę. A my już wychodzimy, klucz zabrany, zamykamy i patrzcie, od razu taki widok, palmy, kokosy. Tutaj już jest widok na morze, a tu jest ten taras. Jeszcze raz wejdę kawałek wyżej, tylko pokażę wam, patrzcie. Przepiękna sprawa. Wychodzimy pozwiedzać tutaj okolice, Port Barton, też jakieś inne okoliczne plaże. Oczywiście jak się uda, to co wam wspomnieliśmy o pogodzie. No i jest godzina 12, słyszymy już burza grzmi. Tu nad nami jeszcze świeci słońce, zresztą widać. A Ale z przodu tam już się robi czarno, więc może nas to złapać. Małe kraby biegają cały czas po plaży, ale my idziemy. Mamy też płaszcze w razie co, zobaczymy co nam się uda dzisiaj zrobić. I też słyszeliśmy już opinie od kilku osób,
którzy przyjeżdżają na Filipiny, że na Filipiny teraz najlepiej przyjeżdżać gdzieś koło lutego. Nie wiem, czy jest to na wszystkich wyspach tak, że wtedy będzie bardziej pewniejsza pogoda. Zresztą nawet jak byliśmy na północy, tam gdzie są te tarasy ryżowe, no to też nam pani powiedziała, żebyśmy przyjechali następnym razem w marcu. Jeszcze taka rzeczka wypływa na plażę i widzę, że chłopaki łapią ryby. Takie kolory lubię najbardziej, jak widać właśnie pochmurne, burzowe chmury tam z przodu i zieleń. Do tego jeszcze słońce z tej strony, ale no mówię wam, słychać tą burzę, więc tutaj zaraz będzie konkretny deszcz. A widzę, że chłopaki coś tutaj grillują, jakaś impreza będzie. Co oni tutaj grillują? Wieprzowina? Czy to ryba jakaś? Albo kurczak. Chicken? No, pork. Pork. Where Ale you from, my friend? from Poland. 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 Jaka chata na plaży. Widać, że to taka szopka pozbijana, deski. Pewnie ktoś tutaj mieszka, bo ciuchy są z fajnym widokiem. Piesek tutaj na jakiejś smyczy, ale widać, że to większy wiatr, to tutaj większe problemy od razu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przy jednym z wyjść na plażę mamy przypomnienie odnośnie meduz. To, żeby wchodzić na przykład w dłuższych ubraniach do wody, żeby nie pływać, jak jest ten wysoki sezon na meduzy. Nie jest tutaj napisane, co prawda, kiedy on jest, ale to w każdym hotelu Wam powiedzą. I co jeszcze? Że te meduzy są bardziej aktywne w nocy, więc też, żeby ich też nie podnosić, nie dotykać. No ale myślę, że to wiecie i niektóre meduzy no potrafią niestety, ale zabić. To jakbyście chcieli, na plaży też są masaże. Zaczynają się od 800, zaczynają się nawet od 600 do 800. Są też półgodzinne za 400, jakbyście chcieli, z widokiem na tą zatokę. Czyli na ten widok leżycie i czekacie na zachód słońca. I jeszcze to, co najważniejsze, przyjechaliśmy tutaj na island hopping. I jeżeli chcecie łódkę wziąć z innymi ludźmi, to jest 1500 za osobę i jeszcze trzeba będzie tutaj dopłacić później 200 za podatek. Tutaj macie mapę, gdzie możecie podróżować, a inną opcją jest, jak chcecie popłynąć sobie sami, no to jest 6000 plus 200 jeszcze za osobę za podatek ekologiczny. I tutaj macie spoty, które można zobaczyć sobie z jednej i z drugiej strony, bo są tury. Jest tur A i jest tur B. W Port Barton można zobaczyć takie obrazki. Ładny budynek, a tutaj z boku taki lokalny masaż. Też widzicie, wszystko pozbijane z tego, co mają. Deski, kołki, jakieś bambusy. I co mi się wydaje, że tutaj jeszcze 10-20 lat i ta miejscowość też się trochę zmieni bardziej w taką, może nie Boracay, bo Boracay jakby poleciało już bardzo do góry, ale też to się zmieni i będzie coraz więcej inwestorów, poprawią się też drogi, zrobią się jakieś mniejsze albo większe miejscowości też na trasie, poprawią internet i wtedy więcej ludzi też będzie tutaj przyjeżdżało. Choć już w coraz więcej miejscach widzimy, że mają Starlink, więc to jest też taka już zmiana na duży plus moim zdaniem i droga wczoraj, którą jechaliśmy, co prawda w nocy, ale ostatnim razem jak robiliśmy tę trasę do El Nido około 2 lata temu, no to ja kojarzę, było bum, 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 takie wylane płyty po prostu, a teraz już to jest zalane asfaltem. Nadal czuć jakieś tam nierówności, ale to była przyjemna droga, muszę powiedzieć. Tak, jak na Bali jeżdżą ludzie, którzy pracują i zostają sobie tam miesiąc, 2, przedłużają, no to jeszcze tutaj jakby postawili jakieś takie biuro, gdzie można przedłużać sobie wizy, no to więcej ludzi też będzie tutaj przyjeżdżało i będzie zostawało dłużej. Idziemy dalej plażą i zobaczcie, przy kolejnym hotelu tak samo napis, żeby nie dotykać żadnych meduz. Idziemy sobie plażą, ja tak patrzę tutaj zza winkla, co tutaj jest, zaraz wam pokażę za tym samochodem. Patrzcie na to. Stacja benzynowa, lokalna, czyli tu jest jakaś droga, pewnie jakaś główniejsza. Jakieś auto tam stoi, ciężarówka, ale raczej nie jeździ. Czy to działa? Działa, są ceny. Patrzcie, 63 peso to pewnie za diesel, 65 za benzynę, tak bym przynajmniej obstawiał. Albo na odwrót, zielona benzyna, a czerwona to ropa. Jest też tuk-tuk rozwalony, zresztą z drugiej strony dystrybutor cały rozwalony. No pewnie on był kiedyś używany, tu widać jeszcze jak to wygląda w środku, no ten to zdecydowanie nówka. Są też salony piękności, ostatnio widzieliśmy jakieś paznokcie, zresztą tutaj też raczej paznokcie pani robi. Są obrazki, pani tutaj sprząta koło swojego biznesu, no patrzcie, nie tak źle. Jak na taką wioseczkę. I tutaj znowu ten obrazek. Są miejsca jeszcze takie, które się rozwalają. No ale ktoś to w końcu kupi i zrobi coś porządnego tutaj. Takimi łódeczkami się wypływa na te tury, o których wam wspomniałem wcześniej. Jesteśmy kawałek dalej i też plaża, a tutaj biznes. Widać, że biznes nie wytrzymał i patrzcie, jakie porozwalane pokoje, domki. No pięknie to musiało wyglądać. Zielono, palmy, ale żaden z nich nie jest nawet, ale ich jest tam sporo. Kurczę, jaki teren. No ktoś ma piękny teren, ale biznes już tutaj leży. Patrzcie na ten, jaki rozwalony. Wejdę kawałek dalej. Na boso jestem. Patrzcie, jaka dziura. No to musiało wyglądać pięknie. Tutaj się coś pewnie działo. Patrzcie, z takim widokiem.
Pan ten, który tam z tyłu idzie, pan tutaj pilnuje, pan mówi, że nie mogę tam wejść, no pewnie ktoś mu kazał. I powiedział mi, że właścicielem tego wszystkiego tutaj jest Niemiec i tutaj jeszcze z przodu były jakieś chaty. Mówi, że huragan zniszczył, ale nie huragan tego roku, zresztą to widać, że to już jest zniszczone dłuższy czas. Jakby było świeżo, to by było jakoś, wyglądało świeżo po zniszczeniach. On mówi, że 3 lata temu zniszczył huragan to i oni tego jeszcze nie odbudowali i mówi, że nie wie, czy odbudują, no bo teraz jakby wszystko trzeba od nowa postawić, więc myślę, że to mnóstwo siana. Doszliśmy na koniec plaży, widzę, że zaparkowane są jakieś łódki. Niektóre, to nie wiem, czy pływają, porozwalane trochę, może już odstawione, nie będą używane. Tak wygląda koniec plaży z jednej strony, tu jest jeszcze Mari, ciemno się robi i tak wygląda cała plaża z drugiej strony. Na filipińskich plażach psów zawsze dużo i one cały czas się bawią. Też często się gryzą, szczekają, więc czasami naprawdę trzeba uważać, jak one wpadają w jakąś agresję. Kolejna spora łódź, też widać, że nie pływa, tak mi się przynajmniej wydaje. To wygląda trochę tak, jakby po tej najgorszej chorobie świata, gdzie zamknęli ludzi na tyle czasu, ta miejscowość nie wróciła trochę do życia. Sporo takich miejsc, patrzcie, łódki jakieś remontowane, porozwalane. Widać, że ludzie potracili też trochę pieniędzy i też nie ma jakby na to później pieniędzy, żeby to odbudować. Patrzcie, kolejna łódka rozwalona. Myśleliśmy, że tędy przejdziemy na inną plażę i później tam 40 minut. Niestety musimy się wrócić, wrócimy się przez miasto, pójdziemy. Krabów sporo na tej plaży, takich małych, a ten czarny poluje na nie. No, dawaj kolego, poganiaj trochę. No przed chwilą to aż tam nosa wsadził w dziurę. Tak? No. Taki zawodnik? A ty co, kolego? Ty też byś tutaj coś poszukał? O, patrz. O. O, co jest? Nie ma, nie ma. Kraby sprytniejsze i szybsze. Na wyspie transport odbywa się tak. Ktoś tutaj jedzie, jakieś ogrodzenie pewnie do hotelu. Chłopaki zostawili sprzęt i jadą dalej. Widziałem różne biznesy odzieżowe właśnie w takich krajach, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest trochę lumpex, to są trochę nowe rzeczy. Te koszulki wyglądają jakby były nowe, aczkolwiek może też nie wszystkie sprane. Tutaj znowu jakieś kordełki, koce. Wszystko. Podoba mi się taki styl biznesu. Można. I to mi się podoba. Jaki piękny osiedlowy sklepik. Zaraz podejdę bliżej, przejedzie. Patrzcie, też wszystko przy drodze. Widać, że bardzo lokalnie. No. Nawet tutaj z tyłu mieszkają, tak mi się wydaje, bo tam jest Zobacz, jeszcze jakaś jakie chata. bobo. Tak, mały dzidziuś. Pani tutaj sprzedaje różne rzeczy. Są warzywa, są jajka, są jakieś przekąski i można też sobie doładować telefon. Co ciekawe, na Filipinach też oni mają różne rzeczy, przyjeżdżają w dużych opakowaniach, a później przelewają w takie małe woreczki. Przyprawy, oleje, jakieś mieszanki, makarony. Są też ulubione zwierzaki Mariki w podróży, czyli Mu. byczki. Mari zawsze Aju. zadowolona. W Tajlandii sporo Obejrzałaś widywaliśmy. się. Albo obejrzał. Rzeczka na dole płynie, tutaj kolejna chata, ktoś mieszka, jakiś biznes od razu, widzę, sprzedają bułki. Też pan myje tuktuka, te tuktuki wyglądają już lepiej, ładne, kolorowe, widać, że one nówki jakieś. Czy to jest na maszynę na wrzucanie pieniędzy? Chyba To tak. jest na internet pewnie, tak mi się Nie, wydaje mi się, zobacz, jest Polska. Myjka. No. Internety takie same, no tak, leci czas, 3 minuty, jak na stacjach w Polsce. Moc też ciekawy, aż mam ochotę go wypróbować, ale konkretne, nie buja się za bardzo. Chociaż na środku już trochę tak. A ja tam nie muszę iść dalej, tylko chciałem go wypróbować. A tu widzę, że jakaś wioseczka. I w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ile kogutów, jak one mają tam jakieś koła porobione, jakby były przygotowane do czegoś. One tam sobie siadają. To te Myślisz, koguty że- pewnie, które tam do walk szykują. No właśnie tak one wyglądają. Tutaj też jest lumpex. 3 rzeczy za 100 pewnie. Tak, 100, czyli 6,20 gdzieś. Mari, coś tam przebierzesz? I tak trzeba pranie zrobić, a ja potrzebuję jakiejś takiej narzutki w sumie, ale no nie wiem, żadne moje kolory. A tutaj znowu patrzcie, też jakaś maszyna, też podejrzewam, że woda. Tak, tu jest szlauch. Po drugiej stronie warsztat, też w szopce. Chłopaki tutaj skręcają coś. O, patrzcie, ile części tutaj. To silniki rozbierają na części pierwsze. Postanowiliśmy, że mamy jeszcze kilka godzin, to wynajmiemy sobie skuter na... Tak. Okej, thank you. Zapytałem pana o paliwo. Ile jest paliwa, czy wystarczy, żeby gdzieś tam dojechać? 20 zł wyjdzie, lekko ponad 23 zł za ten skuter na jakieś 8 godzin. Tankujemy jeszcze litr paliwa, tak, z takiej butelki, zobaczcie, zielona, 80 peso. No 30 peso więcej niż normalnie, czyli z jakiejś złoty 80 więcej, no ale coś tutaj się dziwić. Zresztą na stacji chyba nawet bym nam litra nie zatankowali, pewnie jest minimum jakieś 2 albo coś takiego. No bierzemy, nam wystarczy raczej, bo tutaj małe odległości są. A w sklepie u pana, tutaj gdzie paliwo kupujemy,
Taka świnka się zabawia. Pan powiedział, że chora jest i dostała jakieś lekarstwa dzisiaj i musi wyzdrowieć, ale chodzi sobie bez żadnego sznurka, bez niczego, po prostu po sklepie. Ale ty ładna jesteś. Jak widzieliście, jest tutaj dużo psów, więc bierzemy kilogram takiej karmy dla psów. Ona kosztuje 100 peso, czyli 6,20. Kawałek chodzenia dzisiaj byśmy mieli przez to, że jakbyśmy nie jeździli skuterem. No, w jedną stronę byśmy tylko zaliczyli, a tak przez to pojedziemy zobaczyć 2 plaże tam i jeszcze nam pan powiedział, że fajne miejsce jest w drugą stronę i się dzisiaj wyrobimy. Dojechaliśmy na w sumie drugą plażę, po drodze była jedna, ale postanowiliśmy, że jedziemy najpierw na tą dalszą. Zaparkowaliśmy tuk-tuka. Tam widzieliśmy po drodze, że chcą 50 peso, czyli lekko ponad 3 zł za wejście, ale to jeszcze tam zajdziemy, a nie wiem jak tutaj. Wchodzimy też, to wygląda jakby przez jakąś prywatną posesję, więc ta plaża też może być prywatna. A tak to wygląda. Widzę, tam ktoś siedzi. No niestety, deszcz nam pada, więc będziemy musieli się trochę schować gdzieś pod jakimś drzewem, albo tu jest jakiś daszek. Tutaj też domki porozwalane, tak jakby to kiedyś tutaj było jakieś życie, a teraz to też, patrzcie, tu się nic nie dzieje. O, zresztą, widzisz to, Mari? Ja widzę bobki na tym. Jakie kuski. To wygląda na mamę kuskę, a tutaj 2 mniejsze. No, zapach tu jest niezły, bo zobaczcie, to same bobki czarne. Deszczyk nie przestaje padać, ale my mamy płaszcz, więc schowamy nasz plecak i sprzęt cały pod płaszczem, pod jakimś drzewkiem, pod jakąś palmą i wchodzimy do wody. Przynajmniej ja. Idziesz do wody też? Chyba tak, a co to? Tak wygląda nasza konstrukcja. Przykrywamy wszystko i wskakujemy do wody. Zbieramy się z tej plaży. Mamy tą jeszcze jedną do zobaczenia, ale niestety nie przestaje padać. Zobaczcie tam cały czas widać, że leje deszcz. O Mari, spokojnie. Spadłam, Masku. Także- Przepraszam za machanie tu. Także nie ma sensu tutaj zostawać. Jedziemy na tamtą. Mamy nadzieję, że tam posiedzimy chwilę i przejdzie. Schowaliśmy się pod taką chatką, ale teraz akurat mieliśmy jechać i jakby rozpadało się najmocniej. To teraz tutaj przyszło, więc chwilę też przeczekamy. Mari podjęła decyzję, że nie chce czekać. Jedziemy. Nie ma co, ja tutaj dzisiaj tego nie widzę. Ja cały czas mówiłam, że to idzie w tamtą stronę i że nam tutaj już czas ominie, a tu się okazuje, że poszło i tam, i tu. I teraz tam jak widzieliśmy wysepki, to już nic nie widać, po prostu szaro, jakby to już wieczór był. A no właśnie, tutaj zaczęło mocno padać. A my jutro tam na te wysepki się wybieramy. No właśnie, pan nam wcześniej powiedział, że najlepszy to u nas, jak i u nas jest lato, czyli czerwiec, lipiec, że tutaj piękniejsza pogoda i 0 turystów. Jak tak, to się zbieramy. Ja to się nawet nie ubieram, jadę tak jeszcze w tych mokrych gaciach, bo ja i tak zmoknę. Marika ma płaszcz przez to, że jest plecak, a tam mamy sprzęt pochowany, więc lepiej, żeby to nie zmokło. To ja wam jeszcze wyskoczę szybko tutaj, pokażę jak to wygląda z poziomu plaży. Wszyscy się już zbierają, nawet łódki tutaj, ta jeszcze łódka stoi, ale tutaj wcześniej było kilka łódek, one to przypływały tutaj co chwilę i też już odpłynęły w tamtą stronę, już właśnie do tej miejscowości Port Barton, tam gdzie śpimy. Patrzcie jak to wygląda, tam nic nie widać, tu wszystko idzie w tą stronę teraz. A w tym domku się schowaliśmy, ale nie ma co, jedziemy na tamtą drugą wyspę, tam się może gdzieś schowamy. Odpalamy naszą maszynę i ruszamy, no. Przed nami taka droga, zobaczcie, samo błoto. Dużo takich miejsc było z błotem, więc będziemy musieli się z tym zmierzyć. A teraz jak przyjechaliście, nie wiem czy kojarzycie, stało tu kilka tuk-tuków, skuterów i zobaczcie, odjeżdża chyba już ostatni tuk-tuk i tam jeszcze ktoś odważy na skuterze jak my. Jedziemy. O, maszcie. No, to go wygląda teraz jeszcze gorzej niż wcześniej. O kurde, ślizga się cały skuter. No właśnie, może go tu przeprowadzisz. O Jezu! Matko, ratunku! Jest, damy Jeszcze Damy kawałek? O, coś nam szoruje od spodu, ale Chyba to... nie ściągnęliśmy jakiejś stopki. O, mam. O, ale mam nogę. Nie. Dobra, najważniejsze, że przejechaliśmy
Właśnie te, ale tutaj ta droga O, jest to cała taka... Tak. Tutaj jest jeszcze ok, bo dość płasko jest, ale później pod górę będzie, to będzie się dopiero ślizgał. Jest jaka jaszczura. O kurna. O kurna. Dobra, jedź, bo zaraz żeby na nas tu nie wskoczyła. Biedna, wystraszyła się. A my chcieliśmy ją tylko zobaczyć, no. Trasa dla odważnych, więc jak będziecie tutaj jechać w deszczu, to naprawdę uważajcie. Zaraz będzie Coconut Beach, to znaczy tutaj już wy widzicie, ale zjazd do niej jest kawałek dalej. Ale właśnie nie zastanawiałam się, czy przez ten deszcz tam zajeżdżać, czy już jechać dalej. Postanowiliśmy, że zajedziemy na chwilę. Jak teraz grzmotnęło. Tak, ale tutaj kolory wody super w deszczu. Piękna plaża, no pełno tych palm kokosowych tam. A tak jak wam wcześniej wspomniałam, tam na horyzoncie wszędzie było widać jakieś wysepki. A tutaj, jedynie tu jeszcze mamy jakiś zarys. Ja to idę nogi umyć od tego błota. Idź. Tak, i tam jeszcze daleko jakaś wysepka się pojawiła na horyzoncie, ale poza tym czarówka. Tutaj na tej plaży powyrzucane muszelki, no i niektóre takie, powiem wam, nawet ładne. Marcin tu jakieś 2 znalazł. Też taka Całe? cała ładna, taka dość gruba. No i u nas na plaży też były, tylko bardziej pod koniec plaży niż tam, gdzie my mieszkamy. Dość słaby nasz ten skuter, bo pod górkę taką, no troszeczkę jest górka. To ledwie co daje radę, ale Marcin, dobry kierowca. Myślałem, że pomagasz. Jest już prawie, jest. Wyjechaliśmy już na utwardzoną drogę, to teraz chyba powinno już do miasta być dobrze, nie? Teraz już będzie okej. Dojechaliśmy do miasta, tutaj od razu zatrzymaliśmy się przy jakimś straganie i bierzemy sos, to znaczy zamówiliśmy 3 papryczki z serem i do tego sosik. Który chcesz, Mari? Ostry! Zobaczcie jakie ręce mamy, a z wody w sumie już jakiś czas temu wyszliśmy. A ja zamówiłem sobie jeszcze lekko ciepłe jajka na twardo. Ja lubię jak są lekko ciepłe. Mari, jeszcze nowość, jajko w cieście. Gorące. Za nasze przekąski zapłaciliśmy 80 peso, czyli jakieś około 5 zł 6. A oni tutaj w języku lokalnym używają też hiszpańskich liczb. 80! 20 wcześniej kolega zapłacił, czyli 20. Ja to się już troszkę najadłam nawet, więc na obiad póki co nie jedziemy. Ja zjadłem 2 jajka, ale jeszcze bym coś teraz zjadł. Trochę mniej nam już teraz pada. Jedziemy do hotelu, przebrać się, może trochę zagrzać. Oj, mój głos. Jakiś prysznic ciepły i wychodzimy. I wychodzimy. Here with the sun on our backs, it's all we need. Together with hearts intertwined, there's nothing quite like it. My już przekąpani, lekko odsapnęliśmy i jedziemy teraz na zachód słońca, ale z tą pogodą to raczej nic z tego nie będzie No dzisiaj. nie, z naszego tutaj właśnie hotelu powinien być piękny zachód słońca, ale szaro jest. No i Znowu zaczęło zaczyna znowu padać. kropić. Przyjechaliśmy jeszcze do sklepu, bo Maryce się internet skończył. Jakbyście chcieli sobie w centrum doładować, Hasan sklep się nazywa, pytajcie o taką budkę, to pani wam tutaj doładuje. Doładuje wam, musicie zapłacić co prawda 10 peso więcej za to, że ona wam doładuje kwotę, którą chcecie. Czyli kwota, którą chcecie plus peso. I jak mamy Globa, to tutaj w miarę to działa. A jak ściągniecie aplikację Glob, to już w ogóle tam są jakieś fajne pakiety do wyboru. A obok sklepu Hasan od razu jest pralnia i z tego co widzę mają najlepsze ceny, jakie do tej pory tutaj znaleźliśmy. 30 za kilo, w innych było nawet 150. Toż to bardzo tanio. No właśnie dlatego mówię, że Sprawdzimy, tanio czy jak te zobaczyłam. plakaty aktualne. Mamy aktualne ceny, więc przyjedziemy tu jutro, bo Marcin już chciał proszek kupić i prać w zlewie. Ręcznie w wiaderku, tym A, indyjskim wiaderku. stylu. Ale nie, kupimy, proszku nawet chyba nie dobra trzeba. cena. Z Nie suszeniem, złożeniem. Odbierzemy i rano można przywieźć,
pranie, a po południu już odebrać. Przy okazji znaleźliśmy najlepszą cenę, przynajmniej tak nam się wydaje. 1500 za osobę za Island Hopping, za Tour A. Także bierzemy, kupujemy, to już jest wszystko w cenie, jakiś tam podatek jeszcze, także super cena. Wcześniej widzieliśmy też 1500 było, ale plus jeszcze było 200, także tutaj nam się wydaje, że dobry deal. Płacimy 3000 jutro rano 8:30 Thank tutaj. you. To jest ten pan. Pan też ma tutaj, jak na razie jedyne znaleźliśmy miejsce, gdzie można nurkować. A jak się nazywa to miejsce? O jak? A, jest tutaj. Tak się nazywa to miejsce. Emanuel. Jakbyście chcieli i coś sobie sprawdzić ceny, to przyjdźcie tutaj. Planujemy jeszcze wyjazd do El Nido, czyli to nas interesuje i pamiętajcie, że to są tylko te godziny wyjazdów do El Nido z Port Barton. A, no to tutaj macie też w drugą stronę, jakbyście chcieli wrócić z Port Barton do Puerto Princesa. Godzinowo jak to startuje. I pamiętajcie, że lepiej zarezerwować z wyprzedzeniem a nawet dwudniowym, jak już wiecie, że wyjeżdżacie, bo może być problem z autobusem. Teraz Pan mówi, no, że jest sporo turystów. No trochę ich jest, ale ja bym nie powiedziała, że jakoś super dużo, ale wiecie, to nam się przydarzyło też wczoraj, że już nie było na 3. godzinę, jak chcieliśmy tutaj przyjechać miejsc, więc Pan powiedział, no dzień wcześniej to tak, że trzeba. Mari coś mnie tutaj woła, mówi, że jakaś cena niemożliwa. Zapytałam o tampony, 1100. To jest ponad 70 zł za paczkę, za 16 To sztuk. sporo raczej. Może tam coś jeszcze ekstra jest w środku? No się tak patrzę, bo takiego kolorowe opakowanie. Jakieś wielkie. Może to na pół roku wystarczy. 16 sztuk? Mogliśmy skuter zostawić do 10 sobie, ale zdecydowaliśmy, że oddajemy, bo nie ma i tak już sensu. Tutaj wszystko jest w zasięgu dosłownie kilku kroków. Najdalej to było oddać ten skuter z tego wszystkiego. Dokładnie. No i dzisiaj no właśnie na tą plażę pojechać, więc to się nam przydało. Fajnie, że pojechaliśmy, tylko szkoda właśnie, że ta pogoda nie dopisała, ale wiemy, że warto tutaj przyjechać w słoneczny dzień. Po drodze jest taka knajpa z grillem, więc ja sobie wziąłem 3 takie szaszłyki. One kosztują 15 peso od jednego patyczka, czyli około złotówki. Biorę sobie właśnie 3. Pani mi to ugrilluje na świeżo. Płacę za swoje szaszłyki. Marika jeszcze jeden dynamit zjadła, czyli tą ostrą papryczkę z serem. Najważniejsze to jak w smaku. Słodki sos w jakiejś słodkiej marynacie. Ale dobre. Dobra wieprzowinka. Ja pieskom dałam jedzenie tam z boku, no jeden dojada jeszcze, ale tutaj on się Nie, łasi. no, coś lepszego by Na zjadł. coś lepszego, no właśnie. No nie odpuszcza Nie Marcin. tam jakaś karma. No właśnie, karmę to sobie sama jedz. Ja wolę mięso. Tak mi posmakowały te patyczki, że biorę jeszcze 4. Mieliśmy drogę błotnistą, jak jeździliśmy skuterem. No i tutaj tak samo. Patrzcie, błoto, kałuże. Moje klapki się przyklejają do tych kałuż, do tego błota. Wróciliśmy już do hotelu. Marcin skleja dla Was filmik kolejny, a ja wrzuciłam sobie na talerz moją kolację. Jest tutaj ryż i warzywa w mleczku kokosowym. Już nie mam siły tego podgrzać, tak samo w hotelu nie mają mikrofali, więc będę takie jadła. A Marcin, nie odsuwaj tego, pokaż co dzisiaj sobie na kolację kupiłeś. Chciałem powąchać, a u mnie dzisiaj kantońskie nudle. Przyszłam do pokoju i widzę, że ktoś szybko po ścianie chodzi. Mówię, co to? Mam nadzieję, że nie jakiś karaluch wielki czypają. A tu taka słodziutka koleżanka. Dobrze, dobrze, niech chodzi, niech wyłapie nam wszystkie komary i właśnie też te karaluchy. No, że przyszłam do tego pokoju i wtedy włączyłam czajnik i do tej pory Marcin nie dostał jeszcze swojej kolacji. A ja chciałam jeszcze napić się herbaty przed snem, a już jestem na tyle zmęczona, że też nie wiem, czy ją wypiję, czy zdążę się doczekać, aż ta woda się zagotuje. A po co nam woda? Po to, żeby Marcin zjadł swoją kolację. No właśnie, a już ponad pół godziny się gotuje i się jeszcze nie zagotowała. Marcin spracowany, głodny wrócił. Myśli, dobra, będzie już ta kolacja. Stara coś przygotowała. A tu woda się jeszcze nie zagotowała. No Nie. już mi się chce spać, ale jeszcze muszę z drona zrzucić filmy i no chyba skleję to do końca dzisiaj. Może uda też się tutaj włączyć na noc ten film, zostawię telefon tak przy ścianie, bo tak przy ścianie najlepszy internet i może się doda przez noc. Kto wie, zobaczymy. Minęło już kolejne 40 minut. Woda no jeszcze się nie zagotowała. Ale poddaję się, zaleję Marcinowi zupkę taką, jaką jest. On jeszcze poszedł na dół, tam, nie wiem, sklejać, dodawać coś, bo tam jest lepszy internet. A ja się już kładę.